Siemanko, w dzisiejszym filmie na test zużycia paliwa, czy tam na próbę eco-drivingową, wybierzemy się dość popularnym BMW, takim kompaktowym kombi w bardzo często spotykanej wersji. BMW 320d, rocznik 2015. Oznaczenie F31, bo Touring, no i co, 2015 rok, także silnik mamy tutaj już trochę nowszy. 2-litrowy turbodieselek, 4-cylindrowy, ale nie N47, a B47, który generuje 190 koni mechanicznych oraz 400 Nm. Mamy tu napęd na tył, automatyczną 8-stopniową skrzynię biegów. Próbę autostradową tego samochodu możecie sobie obejrzeć, jest ona na kanale. Dziś zużytko Eco Driving. No panie drogi, zajrzałem sobie do ściągawki. Średnie zużycie paliwa według norm nie WLTP, tylko tych poprzednich, powinno wynosić tutaj 4,1 litra średnio. Poza miastem 3,7, a w mieście 4,9. Dla tej konfiguracji 1600 kg autoważy ma 7,4 sekundy do setki. No, brzmi to wszystko bardzo obiecująco. Zobaczymy, jak będzie naprawdę. Może najpierw zobaczmy, jakie tutaj wychodzi zużycie poza miastem. Pomiar zużycia paliwa poza miastem wykonamy sobie na odcinku od Szczecina do Goleniowa. Tempomat 90 km na godzinę, kasujemy zużycie paliwa i lecimy z tematem. To po kilkunastu kilometrach możemy zakończyć pomiar. Średnie zużycie paliwa wyszło 4,1. Po zawrotce 120 km na godzinę kasujemy zużycie i czekamy. I po kilkunastu kilometrach mamy wynik 5,1 litra. Zajmuję moją pozycję startową i czas się przekonać, ile najmniej jest w stanie spalić ten samochód, jeżdżąc spokojnie po Szczecinie. Ciśniemy na most Brdowski, rzecz jasna. Palimy bestię, nie wiem, czy tutaj baterii mi wystarczy w tej kamerze, bo jestem po próbie autostradowej. No okej, 4-cylindrowy turbo dieselek. Start stop będzie włączony oczywiście, ale klimatyzacja już wyłączona. Wrzucamy sobie tryb Eco Pro D. No i co? Będziemy lecieć. Wykasujemy tylko parametry komputera pokładowego. Średnia prędkość. Cyk. I zużytko. Ok. No i będziemy jechać. Zobaczymy, jak tutaj system start-stop dzisiaj będzie działał. No, bo musi mieć jakieś spełnione swoje warunki. Raz się włącza, raz nie. No, tak różnie. No, jeśli chodzi o eco-feature'y, no to oprócz systemu start-stop, który już raz się nam odpalił, mamy tutaj również tryb żeglowania w skrzyni biegów. No, w tej BMW to tak myślałem, że już tutaj będzie, nawet chyba jak jest tutaj N47 pod maską, 184 konie, to też tutaj chyba jest tryb żeglowania. Wiecie co, ja tutaj podłączę taki patencik taki zrobimy, tylko wolałem to zrobić, jak się zatrzymamy po prostu. No, start stop, odpaliło się. O, i nie ruszamy. Jak na razie 7,3 litra, już koreczek, średnia prędkość 28, 27,5, szybko spada. Myślę, że dobry wynik dzisiaj zrobimy, aczkolwiek, kurcze pieczone, te 4,9 po mieście, no trzeba będzie się tutaj chyba napocić. W ogóle zwróćcie uwagę, jedzie przed nami testowy Volkswagen na numerach BS niemieckich, ale on ma tutaj różne takie wypłony, takie uświnione często jeżdżą. Nie wiem, czy to będzie widać, ale ma taką wypustkę z przodu. Jest to chyba jakaś hybrydka typu plug-in testowana. No ogólnie po Szczecinie Volkswagen często tutaj testuje swoje samochody. www.de/test coś tam. Strona internetowa. No, ma jakieś dodatkowe czujniki z tego, co widzę, i tak tyle ciekawe. No ale dobra, skupmy się na BMW. Ale start stop, no tutaj ostro działa. Tutaj też w komputerze pokładowym jest takie coś. Ile zaoszczędzimy sobie, ale to chyba nie skasowałem tego. O, jest taki ekonomizerek jakby. Jak ja tutaj jadę, czy mi się coś tam doładowuje, czy nie. No takie ciekawe, takie feature'ki. Ocena jazdy również tutaj może być.
Jadąc w trybie Eco Pro BMA, pierwszy bieg zmienia gdzieś tak przy 2000 obrotów, ale później już coraz niższe obroty sobie tutaj wrzuca, nawet 1500. Oczywiście, gdy bardzo łagodnie jedziemy, żeby nie przeciążać tutaj silnika na niskich obrotach, jak tam się po prostu kickdowna, nie trzeba nawet kickdowna, jak się po prostu gaz mocniej wciśnie, no to przy wyższych obrotach będą zmiany biegów się odbywały. Sorry, że tak się tutaj zamotałem, ale staram się po prostu skupić. Jak na razie 6 litrów. No dzisiaj trochę ruch, wiecie, jak tutaj jest troszkę korka, troszeczkę światła, tutaj trzeba wszystko przewidywać. Fajnie, że liczniki są na sygnalizacji świetlnej. W Szczecinie jest to popularne dosyć. Także spoko. Ma to wpływ na eco-driving na pewno. Można tutaj osiągnąć niższy wynik, sugerując się tym. Czy nie trzeba się sugerować, po prostu patrzeć. Coś ja taki dzisiaj rozkojarzony jestem. Średnia prędkość 29 km na godzinę. Fajny układ kierowniczy. Ma takie typowo BM-owskie przełożenie. Jest dość wrażliwy. Wygodnie się siedzi. Fajna pozycja za kierownicą. Fajny samochodzik taki, no. Troszeczkę tego dieselka słychać, ale też nie ma tutaj jakiejś przesady, czy też popeliny. Po prostu 4-cylindrowy dieselek. I co, start stop zadziała? O, i tutaj już nie chce zadziałać. No, ciekawe. Tak, raz działa, raz nie. Różnie, no ma jakieś swoje takie po prostu kryteria do spełnienia. To brama portowa, dieselka, jakiego tutaj słychać. Proszę bardzo, z ciężarówek, bo tutaj mamy wyłączony silnik, ale już tam ze dwa razy, tak czy trzy się nie wyłączył. Także jeśli ktoś jest naprawdę fanem prób eco-drivingowych, no to tutaj już mógłby poczuć adrenalinę właśnie, czy się załączy ten system start-stop, czy nie. Właśnie to są takie dziwne emocje. Jak na razie 6.2 średnie zużytko. W ogóle jak tam tutaj wnętrze? Jest to wersja Luxury Line. No, jakieś tutaj wstaweczki. Nic tutaj nie trzeszczy, nawet to. A tutaj dosłownie delikatnie przy pierwszym wciśnięciu. No ten taki element zawsze jest, ten element jest newralgiczny w tych F30, F31, ale tak jest bardzo spoko. Na wertepach nic tutaj się nie odzywa. Kultura. Mi się wydaje, że nawet w C-klasie 205, jak to jest ten panel, to on się bardziej potrafi rozterkotać z przebiegiem. Nie ma jakiegoś dramatu, jak jedziemy po wertepach, ale dopiero jak go przyciskamy, no to będzie się bardziej odzywał niż w takiej F30, F31. No i co, teraz załączy się system start-stop, czy nie załączy? A tutaj pojedziemy tym pasem. Delikatnie zwalniamy, bo i tak za chwilę się zatrzymamy. No i działa. Jo, ale aż się spociłem, myślałem, że się nie wyłączy. Ja pierniczę. Ja to mam grubo z tym eco-drivingiem, co? Ale dzisiaj w ogóle wstrzeliłem się w pogodę. Ja pierniczę, prawie że nie pada deszcz. To jest jakiś cud ostatnio. W ogóle temperatura plus 5 stopni. Kurczę, zaraz święta, tutaj takie temperatury. Wczoraj było plus 8 w ogóle. I co? 6,1 litra średnie zużytko, 24,1 km na godzinę średnia prędkość. Zaraz Niebuszewo. Wjazd na Niebuszewo robimy. Nie, fajnie się jedzie BM-eczką. Ja lubię BM-ki. Nie wiem, może kiedyś sobie kupię. Może po Tesli bym sobie kupił. I 4 na przykład.
i najwyższe zużycie paliwa na naszej trasie pomiarowej już mamy za sobą. 6,6 litra jakoś ono wyniosło, ale dzisiaj taki ruch, kurczę, powiem szczerze, Kazik, po prostu Kazik dzisiaj. Był taki, 24 km na godzinę ponad średnia prędkość. No to naprawdę jest przecież spoko. Nie ma korków. 6,4 litra póki co. Ale tutaj teraz mamy ograniczenie do 40 km na godzinę. Powyżej tak 45 gdzieś, pod 50 km na godzinę możemy tutaj korzystać z żeglowania. No, przy 40 nie. I za chwilę, ja wiem, że to moja wina często jest, że jadę za wolno, ale proszę bardzo, 30 km na godzinę. No i tutaj będę musiał się mulić. Szczerze mówiąc, wolałbym, żeby tutaj było 40 km na godzinę, bo przy takich 40-50 auto mniej by paliło niż przy 30. No ale cóż, musimy się dostosować. Tylko nie piszcie mi w komentarzach, że tam 30 km na godzinę to ja rowerem jadę. Zajebiście, normalnie brawo bije, że ktoś 30 km na godzinę na rowerze jedzie. Ja jadę też autem tutaj, no bo jest ograniczenie. To przejeżdżamy przez most Brdowski. Jezus Maria, ale to jest piękny most. No i okej, mój patent w ogóle z powerbankiem i kablem się sprawdził elegancko. Kamera nagrywa do ostatniej kropli ropki. Aż tak Eco Pro. No i okej, tutaj sobie zjedziemy za chwilkę. O, jeszcze pod koniec sam mi start stop przestał już działać, znaczy raz się nie załączył. I teraz też nie tak, że szybko P, gasimy i zobaczmy, jakie są wskazania komputera pokładowego. Średnia prędkość dzisiaj całkiem niezła, 25,4 km na godzinę, jest dzień pracujący mniej więcej 13 godzina. Średnie zużycie paliwa wyszło nam 5,9 litra na 100 km. I jak BM-eczka? Myślę, że spoko. No akurat po mieście nie udało nam się tutaj osiągnąć wyniku, jaki deklaruje producent. 4,9 litra. No litr więcej, już wszystko bardzo ok. Takie 6 litrów na 100 km w cyklu miejskim jest to w sumie normalny wynik dla takiego nowoczesnego 2.0 turbo diesla, mniej więcej 200 koni mechanicznych z automatem. I w opisie filmu macie tabelkę z wynikami z moich testów eco-drivingowych. Możecie sobie porównać taką BMW, jak wypadła na tle innych samochodów. A ja się z wami żegnam, pozdrawiam. Mam nadzieję, że ten samochód, ta próba eco-drivingowa wam się strasznie podobały. Do zobaczenia w jakimś kolejnym filmie, kolejnym odcinku. Na razie.